Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na deser, który osłodzi zbliżający się koniec wakacji. Tym razem na nasze stoły trafi przyjemnie maślane ciasto kruche z malinami, którego smak wzbogacimy grubą warstwą budyniu śmietankowego. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie owoce najczęściej łączycie z ciastem kruchym. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od ciasta kruchego. Do dużej miski przesypuję 300 g mąki pszennej, u mnie typ 500 i dodaję do niej 100 g drobnego białego cukru, opcjonalną płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Do tak przygotowanych składników suchych dodaję 200 g zimnego pokrojonego w kostkę masła i wcieram je przy pomocy siekacza cukierniczego do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Jeśli nie macie pod ręką siekacza, możecie użyć zwykłego noża, malaksera albo wetrzeć masło w mąkę palcami. Uważajcie tylko, żeby nie ogrzać zbytnio tłuszczu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciasta jedno duże jajko i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub cukru z wanilią. W przypadku cukru dodajcie go do mąki wcześniej razem ze zwykłym. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy drewnianej łyżki tylko do momentu, w którym mąka wchłonie całą wilgoć. Następnie wyrabiam ciasto dłonią do chwili, kiedy większość mąki się z nim połączy. Wtedy przekładam je na blat i krótko wyrabiam do uzyskania w miarę gładkiego, zwartego ciasta. Formuję je w niewielki walec i dzielę w mniej więcej 2/3 długości. Mniejszy fragment ciasta szczelnie owijam folią spożywczą i odkładam na około godzinkę do zamrażarki. Większą część ciasta rwę w niewielkie kawałki i wyklejam nimi wyłożoną papierem do pieczenia formę o rozmiarze 18 na 28 cm. Postarajcie się rozkładać ciasto najrówniej jak to tylko możliwe. Będzie to później kluczowe dla odpowiedniego wypieczenia kruchego spodu. Po uzyskaniu równego blatu nakłuwam go gęsto widelcem na całej powierzchni. Pozwoli to swobodnie uciekać parze wodnej w trakcie pieczenia. Dzięki temu pod spodem nie powinny tworzyć się pęcherze powietrza, które mogą sprawić, że całość mocno popęka. Forma z tak przygotowanym ciastem trafia do lodówki na około 30 minut do całkowitego schłodzenia i zestalenia ciasta. Po tym czasie podpiekam spód w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół przez około 10 minut do chwili, kiedy ciasto kruche trochę się zarumieni. Wyciągam wtedy formę z piekarnika, odstawiam ją do lekkiego przestudzenia i zabieram się za budyń. Ten przygotowuję prawie według zaleceń producenta. Do średniego rondelka przelewam około 500 ml mleka. Podgrzewam je przez kilka minut na średnio niskim ogniu, aż płyn zacznie się powoli gotować. W międzyczasie do pozostałych 250 ml dodaję 2 opakowania budyniu śmietankowego i mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Tym razem używam wersji słodzonej, ale równie dobrze sprawdzi się taka bez cukru, po prostu dosłodźcie ją według swoich upodobań. U mnie jest to zazwyczaj 100 g cukru. Z gotową bazą przenoszę się na kuchenkę, gdzie mleko powinno już lekko mrugać. Wtedy zmniejszam grzanie pod rondelkiem na niskie i stale mieszając dodaję rozpuszczony w mleku proszek. Kiedy całość utworzy jednolity płyn, ponownie zwiększam grzanie na średnie i gotuję do uzyskania gęstego, gładkiego budyniu. W trakcie gotowania cały czas mieszam zawartość rondelka. W innym wypadku budyń może się przypalić i nabrać nieprzyjemnego, gorzkiego smaku, a wtedy trzeba będzie zacząć od nowa. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przerywam mieszanie, pozwalam całości lekko zabulgotać, a następnie ściągam rondelek z ognia i odstawiam na około 5 minut do lekkiego przestudzenia.
Po tym czasie zabieram się za składanie ciasta. Na podpieczony spód wykładam około 500 g świeżych malin. Rozkładam je równą warstwą po całej powierzchni tak, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał po kilka owoców. Na wierzch wykładam budyń i staram się rozłożyć go tak, żeby całkowicie przykrył maliny. Ważne jest, żeby robić to póki budyń jest gorący. Jeśli za bardzo wystygnie, zestali się i bardzo ciężko będzie go rozprowadzić na owocach, więc tę część składania ciasta trzeba przeprowadzić sprawnie. Po wyłożeniu całego budyniu staram się go rozsmarować równą warstwą na owocach. Najlepiej robić to krótkimi, szybkimi ruchami przy pomocy silikonowej szpatułki. Bezpośrednio na budyń ścieram resztę ciasta kruchego, a następnie delikatnie rozprowadzam je równą warstwą po całym wierzchu. I muszę przyznać, że było to mało wygodne, dlatego Wam polecam zetrzeć ciasto na talerzyk i dopiero wtedy rozkładać je na powierzchni budyniu. W moim przypadku zmrożone ciasto zaczęło dosyć szybko mięknąć po kontakcie z dłonią i gorącym budyniem, przez co ciężko było je odpowiednio rozprowadzić. Trudno, zdarza się. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 50 minut do chwili, kiedy całość nabierze pięknego złotego koloru. Jeśli ciasto zbyt szybko będzie się rumienić, można przykryć je kawałkiem papieru do pieczenia. Gotowe ciasto wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na kilka godzin do całkowitego wystudzenia i zestalenia budyniu. Po tym czasie pozbywam się boków blaszki i papieru do pieczenia. Na tym etapie ciasto można jeszcze jakoś udekorować, na przykład prostym lukrem lub jak w moim przypadku cukrem pudrem. I to tyle, jest gotowe do podania. Przyjemnie maślany spód otula lekko kwaskowe owoce, które w trakcie pieczenia nabrały konsystencji dżemu. Budyń, choć stały, jest niesamowicie gładki i niemal rozpływa się w ustach. Według mnie jest to idealny deser na końcówkę wakacji. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!